Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi mili. Po raz ostatni już w moim zagrajmy w The Wolf Among Us. Ostatnio w tym let's playu przyszedłem sobie bardzo krótki, troszeczkę ponadgodzinny epizod 4, w którym udało nam się spotkać Garbusa. Ale nie tego takiego miłego z filmu o żyjącym, jeżdżącym samochodzie, tylko takiego mniej fajnego Garbusa, który lubi zabijać prostytutki. I jak mniemam, w tym epizodzie spróbujemy przekazać mu w delikatny sposób, że to co robi nie jest dobre. I podejrzewam, że Bigby będzie chciał użyć do tego pewnych argumentów, za którymi będzie szedł umysł i logika. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany, bo cały czas się zastanawiam, jak ta gra się skończy i nadal nie mam zbytnio pomysłu, więc zobaczmy. Ostatnio skończyliśmy na tym, że trafiliśmy do siedziby tego całego The Crookedmana i zostaliśmy zaproszeni do rozmowy i przyjęliśmy to zaproszenie, więc zobaczmy, na temat czego będziemy rozmawiać, bo podejrzewam, że raczej nie na temat połowu szczupaka. Więc pewnie tradycyjnie za chwilę będziemy mieli przypomnienie naszych wszystkich decyzji. I epizod 5, nie taki Wilk straszny. To chyba Jaśmin nam powiedziała w pierwszym epizodzie, chwilę po tym, jak ją uratowaliśmy. To może mieć duże znaczenie. Previously on The Wolf Among Us. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. No. Holly's sister, Lily. Do you even give a shit about us? The strays. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait! When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. To ciekawe, na ogół dostawaliśmy jeszcze jakąś, nie wiem, 5-10 minutową rozgrywkę, zanim widzieliśmy ten ekran. Nie wiem, czy to ma nam zwiastować, że ten epizod będzie krótszy, czy co. No ale tak, wilk pośród nas. Trochę tych różnych wyborów się nazbierało. Wciąż jestem ciekawy, jak duże konsekwencje będzie miało to, że wysłałem ropucha na farmę, bo nie planowałem tego robić. I w sumie przez niezrozumienie dialogu się to wydarzyło, ale dobra. Epizod 5, nie taki wilk straszny. You've come a long way. You must be tired.
And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice, it's elegant. Really a carpaccio. It's lobster, sirloin. Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything. On the contrary, Sheriff. And I don't wish to contradict you here, but your initiative and mine have been friendly for a long while now. Ever since I came aboard these shores. You know, Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Just what are you talking about? I've just been left in relative peace, I think puts it best. Allowed to live my own way. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the Pudding and Pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Some allotment of evidence. A witness, perhaps. I know you did it. I'm sorry, Sheriff. I wish you had me dead to rights. I really do, for your own sake. But no, I didn't kill anyone. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you, and to assure you that it's over with. You really don't need to worry yourself further. I already know who did it. Forgive me, Sheriff, for doubting your acumen, but who do you think committed these crimes? I hope you don't still think I did it. It was Mary. No, Sheriff. I'm afraid you're mistaken. I have complete respect for you and your job, I really do, but I'm sorry. I simply can't divulge the transgressor. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. You think I'm scared of you? You're nothing more That's than a... enough! I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Georgie. You got what you wanted, so just... Sit down. Now. Tego się nie spodziewałem. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this! And then you told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this! You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. No deals. It's over, so get up. I'd advise against that approach, Bigby. You can't just hand me over! What the fuck is this shit? You said you'd cover for us!
For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like that? You think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers are? Get the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit, but he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? I'm not going anywhere. This could have gone so well. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Did I miss anything good? Well, look at you, all fixed up. Take this! You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Oh God. Póki co jakoś idzie. This way. Come on, Georgie. Ooh, shit. I know. O kurczę, Bigby to niezła wszepa, widzę. No i mają przerąbane. Czy to jest czas, jaki ja mam na dotarcie do tego miejsca? To jest coś nowego. I znowu mi się to kojarzy z Heavy Rainem swoją drogą. Ja czuję te emocje. Nie wiem, czy ten czas się cały czas odnawia, czy on się skraca? Tak dziwnie leci w sumie. Dobra, udało się póki co w miarę bez większych błędów, a podejrzewam, że to raczej istotne. Brady Crooked uciekł w drugą stronę. Dobra, teraz widzę, że czas się faktycznie skurcza, jest coraz mniej tego czasu. Nie wiem, czy to idzie wszystko tak jak powinno, ale w którymś kierunku zmierzamy.
Gun it. Are you sure? Do it. He's not moving. Keep going. Come on. Fuck it. Dobra, widzę, że czas zniknął, my trafiliśmy do Pudding Empire. Nie wiem, czy to było to, co chcieliśmy osiągnąć. Bo zastanawiam mnie, dlaczego nie goniliśmy Garbusa. W sensie rozumiem, że w pewnym momencie tam mieliśmy do wyboru, na który samochód wylądujemy, ale nie wiedziałem, że ten drugi należy do Garbusa. Dobra, wbijamy tam. Jak już tu jesteśmy, to zobaczymy, co jesteśmy w stanie ogarnąć. Come on. We can't stay here. Hang on. I need a minute. Okay. Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Czemu nie gonimy The Crookedmana? Mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls So are it's like... all my fucking fault then? I You didn't fucking... mean- You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. The Crooked Man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. That's not my problem. Oh, I get it. When a pretty little girl shows up at your door wanting help, you've got all the time in the world. But when I've got something to say, it's not your problem. Well, fuck you. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them... What would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you doing? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off,
couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches Don't talk can... about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Vivian, I'm not gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted Chyba to wiem, be co ona this person? planuje zrobić. What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. What I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Fuck! No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Just... Jesus. Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... Oh! Oh, fuck! Get up. Get up! Don't think so, Bigby. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, all right? He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Old foundry by the river, all right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You want to finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you want to do, right? That's not who I am. Prove it then. No more games, all right? We both know how this ends. Just make it quick. I know what I did. Dobra. Let's not draw this out. All right, Georgie. Chłop i tak by umarł, a mogliśmy mu skrócić cierpienia, mimo tego, że
to on zabił Jaśmin i Lili, to tak jak mówią, był tylko narzędziem. I nadal nie rozumiem, co my w ogóle tutaj robimy. Powinniśmy od samego początku gonić za The Crooked Manem. I w momencie, jak już zobaczyliśmy, że to jego auto jechało obok, bo w momencie, jak skakaliśmy z dachu, mogliśmy o tym nie wiedzieć, ale jak już zobaczyliśmy później, to powinniśmy, w sensie pójdzie przez okno, zobaczyć, że to było auto The Crooked Mana, to powinniśmy od razu za nim gonić, a nie tutaj. Bo to wiadomo, że to za tym wszystkim stoi The Crooked Man, a nie Georgie, więc nie rozumiem, po co tutaj przyjechaliśmy, bo i tak nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Tylko lokację The Crooked Mana, ale gdybyśmy pojechali prosto tutaj, to w ogóle nie musielibyśmy się pytać o lokację, bo byśmy po prostu za nim tutaj podążyli, więc moim zdaniem tylko trochę zmarnowaliśmy czas. Big Wolf. The big bad wolf. Hello, Vladimir. Gdziekolwiek jesteś. You used to be something. They used to fear you. They'd hide anywhere their small, shivering bodies would fit. Ale dziwne sterowanie jest w tym miejscu. O, srebrne pociski. O, siemanko. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure we'll persuade him. Cut this shit out! Didn't your mother ever teach you manners? Or was she too busy fucking whatever breeze drifted through town? Oh, come on! Is that the best you can do? No tak, ona potrafi znikać. To może delikatnie utrudnić sprawę. Przypomina mi się aż ten jeden przeciwnik z Duma. Chyba 2016? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Kojarzę nazwy tylko z przeciwników ze starych Dumów. Ale był też taki jeden, co potrafił się tak jakby, powiedzmy, teleportować.
spokojnie, Bigby. To na pewno nie zleci w dół. Widzisz, Bigby, jeszcze tylko kawałeczek i wszystko będzie dobrze. O, dobra, tego ostatniego nie uniknąłem. O, przywdziała swoją prawdziwą formę. Lalimerę. Nice. To będzie ciekawy pojedynek. Ale coś mi się wydaje, że jak Big ma mieć szansę, to chyba się musi przemienić. Tak coś mi się wydaje. To teraz może się zacząć zabawa. Jako wilk pewnie ma jakieś wyostrzone zmysły czy coś, to powinno być łatwiej. Okej, dobra, to jest... To delikatnie komplikuje sprawę. Jeden wilk kontra milion Bloody Mary. No, to jest kompletnie fair. Ale spokojnie ustawmy się w kolejce, żeby nikt 2 razy w pierdzielu nie dostał. Bigby swoją finalną wersję przyodział. Ja myślałem, że to poprzednia to była jego finalna ewolucja. Ale jak widzę, dopiero teraz się dowiadujemy, jak to wygląda. Oj, Bigby się wkurzył. Co, no nie mówcie mi, że będzie jeszcze jakaś kolejna forma. O, potrafi dmuchać tak jak w bajce. Uroczo. I mamy prawdziwą Bloody Mary. Jeju, ale Bigby jest uroczy. O. Dobra, to nie była chyba prawdziwa Bloody Mary. Or maybe była? Nie wiem w sumie. Się porobiło, co nie, Bigby?
Czyżby to faktycznie była prawdziwa Bloody Mary, ta ostatnia, którą pokonaliśmy? Trochę tak to wygląda. Hello, Bigby. You look tired. Give me one Delikatnie. good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6 rounds of specially I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. You sure about that? Yes, I'm quite sure. Czyżby? You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Bullshit. I already talked to Georgie. I know you ordered their deaths. Mr. Porgy is mistaken, I assure you. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. And I don't think I'm being unreasonable. If you decide to do something stupid, like murder me, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? This is about protecting Fabletown. Some asshole murders 2 of our people. It's my job to bring them down. Then why are you here? You know who murdered them. Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. To nie on jest. That stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. On był tylko narzędziem. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. You know, I'm actually looking forward to seeing Miss White again. My previous interactions with her have gone rather well. Oh, I don't think so. We're not doing this your way. How unfortunate. I was hoping we could make... What are you gonna do now? Rip me apart like some kind of animal? Killing me here would achieve nothing. And what would Miss White think? You show up with nothing. Tak, The Walking Dead mnie uczy, żeby go nie oszczędzać, ale mam wrażenie, że być może stoi za tym jeszcze coś więcej niż tylko on. Dobra, doprowadzimy go do Śnieżki. Chociaż boję się trochę, że on i jego gadane sprawi, że się wykręci z tego, ale liczę na to, że być może dowiemy się czegoś więcej na ten temat jeszcze. Nie była to łatwa decyzja. Kusiło. I know, but we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's back. The Crooked Man. Thank God. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. Well, he didn't make it easy. What happened? It doesn't matter. He's here. We got him. We can talk about it later. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... I'm just
Glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister. Could What do you have to say for Where yourself? the fuck do you get off? Poor You think girls. you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This. You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porge who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? I killed him. He's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. And for being a condescending prick. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're an... Everyone just shut up for a minute. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to let is him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. This is ridiculous. Rekajdanek bym mu nie ściągał. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone.
I think you're done talking. What are you afraid of? Why not let an old man say his piece? Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? You're the fucking problem here, not us. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back, and in turn we used her magic to help poor Faples get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Bigby refused. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? I know what you're doing, and it's not gonna work. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk about this. Oh, we're not? Bigby just This means is that- important, and I'm glad it's being talked about. You know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away, but I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you. From people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... Georgie was working for you. Bigby got a confession A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? Snow? You won't be able to talk your way out of this, Crooked Man. What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just Of course it's right. This man tormented all of you, for profit. Georgie Let me killed just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did, because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Where are you going with this? If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what?
How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? Nic tam nie zrobiłem. Mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. That was Bluebeard, not me. He was a murder suspect. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. Isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain level here. of privilege should be afforded to who? This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby? Miss White! Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath a little What's while? she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. She has something to say, and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry, I don't think I know Nerissa! your- My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And now I can finally say, you're an asshole. And I hope you rot at the bottom of the witching well for what you did. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me? Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. Nah, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. Maybe There will she be has a more point. if he isn't Hasn't there stopped. been enough bloodshed So we already? get rid of him. Too dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up!
Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. Someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. You should have a vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Yes, Sheriff. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to We die. can lock him Just away. fucking get rid of him. Nie ufam w to, żeby go... Ej! Pasek nie był nawet bliski jeszcze. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. No, zrobimy to, co You chciałem. know, just between us, I was gonna let you live. But now... You're going to miss me. No, I won't. For Lily and Faith. Yes. Another one of us to erase from the books. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Nadal mu nie ufam. Great. This fucking line. Oh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Someone's gonna see you, Colin. I'm going. Jesus. We only have like 5 minutes. They carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit. Just go grab that, would you? How are you, holding up? I know this isn't ideal for you. Wait! Sheriff Bigby! I have something.
You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mundy seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Saying goodbye? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... It's okay. I get it. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Nerissa, just tell me what happened. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess, what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after...
That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them. You were trying to get my attention. So you started all this. I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Nerissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around, Wolf. No to zakończyło się w sposób ciekawy. Czyżby jednak Bigby sobie przypomniał coś ze swojej przyszłości? A Jezu, milczałem chyba od jakichś ostatnich 15 minut. I nie zdążyłem jeszcze powiedzieć wszystkiego, co się wydarzyło, ale nie chciałem przerywać w takich momentach, bo wiecie, staram się raczej wypowiadać tylko wtedy, kiedy mamy tak jakby wolną wolę do poruszania się. Więc od samego początku chciałem wrzucić Crookedmana do tej studni i nie chciałem być zbyt budzik mi dzwoni, zbyt brutalny, bo z jednej strony uważam, że w takim świecie zwykłym, normalnym, zamknięcie go w więzieniu by mogło wystarczyć, ale w świecie, w którym występuje magia, uważam, że ktoś tak przebiegły jak on znalazłby sposób na wyjście z tego więzienia. Dlatego uważam, że tutaj mogła być tylko jedna możliwość. Od początku chciałem to zrobić, a fakt, że zanim zdążyłem to zrobić, on mnie zaatakował, tylko utwierdził mnie w tym przekonaniu. I co do Marysy, to
też rozumiem jej motywy, bo tak jak już wielokrotnie w tej grze było wspomniane, góra kompletnie nie dbała o tych, co byli na dole, o zwykłych baśniowców, o tych, którzy nie byli majętni. Oni nie mieli możliwości zbytnio prowadzenia normalnego życia. I w pełni jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ona chciała zwrócić naszą uwagę, więc absolutnie nie mam jej za złe i liczę tylko, że to wszystko nie pójdzie na marne i że faktycznie teraz Śnieżka z Bigiem wprowadzą zmianę, żeby już nie musiało tak być. I od razu wiem, że to nie sam Georgie ze swojej woli zabił tę kobietę, tylko że faktycznie zlecił mu to The Crooked Man, no bo umówmy się szczerze, Georgie jaki był, taki był, ale no wiemy, że on nie miałby głowy do tego wszystkiego. W każdym razie tak czy siak zarówno Georgie nie żyje, chciałem po tym wszystkim chociaż skrócić jego cierpienia, bo jakby nie było, no dopuścił się czynów, których się dopuścił, ale z drugiej strony też był trochę tym wszystkim pionkiem, a koniec końców no był tak jakby jednym z nas, więc chciałem mu skrócić te cierpienia. Crooked Man też już po nim w studni czarownic. Jedyne co to zostanie właśnie sprawa, co sobie Pickwick przypomniał z Marysą. Nie jestem pewien, czy do końca wyłapałem, czy powinienem wyłapać, o co chodziło. Tego do końca nie zrozumiałem. Ale podejrzewam, że pewnie nie do końca miałem zrozumieć, bo podejrzewam, że to jest po prostu wstęp do The Wolf Among Us 2, które miało wyjść w tym roku, ale niedawno zostało przełożone na 2024 rok. I oczywiście też na pewno będę chciał poznać tą historię, bo część historii naszej się rozwiązała, ale druga część jeszcze jest jakby właśnie otwarta, jeżeli chodzi o tę całą pamięć Bigbiego. I ostatecznie uważam, że gra się chyba skończyła tak jak powinna. Co prawda uważam, że lepiej było, gdyby te dwa epizody połączyć w jeden, 4. i 5. oba były dosyć krótkie i uważam, że można było go po prostu połączyć w jeden, żeby sprawić, by gra miała 4 epizody. I co do zakończenia, to no wydarzyło się to, co myślałem, że się wydarzyło. Mniej więcej, bo koleś po prostu próbował manipulować tymi, którzy nie mieli szczęścia, by baśniogród się nimi zajął. I wszystko to, o czym on na końcu mówił, podejrzewałem, że po części miało też swoje odbicie w rzeczywistości, ale uważam, że koniec końców i tak czy siak po prostu manipulował, chciał się wyłgać, no bo prawda jest taka, że wszyscy się go bali. Każdy wiedział, do czego jest zdolny. I jemu tak naprawdę nie zależało w mojej opinii na dobru tych baśniowców, tylko po prostu chciał wykorzystać tę sytuację i na tym zarabiać. Więc koniec końców mniej więcej przeczuwałem, chociaż w pewnym momencie przeczuwałem już wszystko, ale koniec końców gdzieś tam przeczuwałem właśnie, że pójdzie to w tym kierunku, że właśnie ktoś będzie chciał wykorzystać los niezadowolonych baśniowców. I mam po prostu teraz nadzieję, że od tego momentu się to wszystko zmieni, że faktycznie podjęliśmy dobre decyzje i że Śnieżka z Bigby będą w stanie sprawić, by wszyscy w Baśniogrodzie byli w stanie żyć tam na odpowiednim poziomie, nie tylko wybrani. Bo też na przykład już do końca nie wiem, co myśleć o tym, że wysyłamy ropucha na farmę. Ja nie chciałem tego robić. Tak jak mówiłem, zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że dialog był niezrozumiały. I też zastanawiam się, czy to jest wyjście. Bo tu znowu mamy sytuację tego typu, że nie do końca wiem, co dzieje się na tej farmie, ale
baśniowcy nie bardzo nie chcą być zsyłani na tą farmę, więc podejrzewam, że nie jest to dobre miejsce. I teraz właśnie znowu się zastanawiam, czy skoro nie stać ich na tą urodę maskującą z legalnych źródeł, to czy właśnie nie powinniśmy iść w tym kierunku, by skoro jest to wymagane, to w jakiś sposób pomóc im zdobyć tą urodę maskującą, zaraz ich wysyłać z powrotem na farmę. Też głupio się czuję z tego powodu właśnie, że Colin został z nami, a Ropuch nie, bo to może wyglądać jak taka trochę hipokryzja, ale najpierw podjąłem decyzję o tym, żeby nie wysyłać Colina i później chciałem podjąć również decyzję, żeby nie wysyłać Ropucha na tą farmę, ale no tak jak mówię, dialogi potoczyły się w taki sposób, że no nie do końca podjąłem taką decyzję, jaką chciałem. I po prostu tu mam pewne wątpliwości, czy tu się na pewno cokolwiek zmieni, bo nie chciałbym, żeby te wszystkie nasze działania szły jakkolwiek na marne. A skoro my już od samego początku wysyłamy Ropucha z powrotem na tą farmę, to nie wiem, czy to jest kierunek, którym powinniśmy się kierować. I mam właśnie pewne wątpliwości co do tego, jaki zobaczyliśmy ending. Bo mam wrażenie, że nie był to bad ending, ale nie był też good ending. Nie wiem, czy były różne, ale moim zdaniem dobrym endingiem było wtedy, kiedy Ropuch by nie został wysłany na farmę. Jeżeli o tym zadecydował tylko i wyłącznie ten jeden dialog, to nie wiem, trochę to przygnębiające i trochę frustrujące. No ale dobra, sprawdźmy nasze wybory jeszcze zanim przejdę do takiego końcowego podsumowania. Więc co zrobiliśmy z Georgiem? No ja i większość postanowiliśmy go zabić, ukrócić jego cierpienia. Czy aresztowaliśmy Crookedmana? Ja i większość przyprowadziliśmy go żywego. Podejrzewam, że po prostu większość graczy chciała zobaczyć, usłyszeć tą historię, usłyszeć to z jego perspektywy. Ja i tylko 38% wrzuciliśmy go do studni czarownic. Ciekawe. Jestem ciekawy, czy po prostu reszta do więzienia go wprowadziła, czy urwała mu głowę. No ale podejrzewam w sumie, że mniej więcej 1/3 dokonała tego wyboru co my, więc mogło się to mniej więcej porówni układać, tak sądzę. Ja i zdecydowana większość akceptowaliśmy prezent. TJ też jestem ciekawy, skoro jest tutaj w wyborach, że zaakceptowaliśmy jego wybór, to czy to oznacza, że i tak czy siak, niezależnie od tego, co byśmy zrobili, oni zostaliby zesłani na farmę, czy po prostu ten prezent wtedy by nam dał w innych okolicznościach? Jakie były twoje ostatnie słowa do Nerys? To jest ciekawe, że na to zwróciliśmy uwagę. Mam nadzieję, że zrobiłem coś dobrego. Ja i ponad połowa graczy. No dobra, ostatni raz przygotujmy się na te głośne dźwięki. Albo nie będzie głośnych dźwięków. Zobaczmy, co tutaj mamy i czyżby się polskie znaki nie wczytały, czy coś? Sinobrody. Biłeś się z nim po przesłuchaniu, ale to będzie ciężkie do przeczytania. Koń, to jest w ogóle ta cała chyba księga z baśni, co nam się pojawia, że jest nowy wpis. Nigdy tego nie sprawdziliśmy, ale to jest chyba to. Dałeś mu drinka, kiedy cię o to poprosić, pomogłeś mu uniknąć zsyłki na farmę. Garbus. Zabrałeś go do studni czarownic, wrzuciłeś go do studni czarownic. Georgie, zdemolowałeś mu lokal. Gren, po pogrzebie Lili napiliście się. Nerissa, w swoim biurze próbowałeś zdjąć jej wstążkę. Chyba nie ma nam tego za złe. Śnieżka, poszliście razem do Trip Trapu. Takie dosyć małe te opisy. Mogłoby tutaj być zdecydowanie więcej u niektórych postaci. Małtim, postanowiłeś na niego zaczekać. Junior, przyjąłeś jego prezent dla Śnieżki. Dobra, teraz był ten głośny dźwięk. No to co do zakończenia, a więc żeby to jakoś w sumie jeszcze podsumować, to bardzo mi się podobał pierwszy epizod. Wziął mnie kompletnie zaskoczenie, nie spodziewałem się, czym będzie ta gra. Drugi epizod, jak wiecie, pewnie mi się
nie podobał zbytnio. Miałem takie wrażenie po tym epizodzie, że to idzie w takim typowym kierunku klisze kryminału. Nie byłem do końca pewien. Ale trzeci epizod znowu kompletnie moje obawy przekreślił, bo trzeci epizod podobał mi się bardzo mocno. Uważam, że był zdecydowanie najlepszy ze wszystkich. Czwarty natomiast uważałem, że był taki zbyt straightforward, że wszystko się za bardzo udawało. Po piątym mam mocnego kaca moralnego, czy to wszystko się powinno zakończyć tak, jak się powinno zakończyć. Osobiście uważam, że właśnie tak jak już prędzej mówiłem, że czwarty i piąty epizod powinien być połączony w jeden, wtedy by moim zdaniem był o wiele lepiej oceniany w mojej opinii niż w momencie, gdy to zostało podzielone na dwa epizody. I ogólnie, czy mi się podobała gra? Podobała mi się. Uważam, że tak jak w przypadku większości gier od Telltale'a wykonali dobrą robotę. Do momentu trzeciego epizodu chciałem powiedzieć, że zaraz po pierwszym sezonie The Walking Dead jest to najlepsza gra od Telltale'a, ale teraz sobie zacząłem przypominać wszystkie inne The Walking Deady i chociażby New Frontier jest również dobrą grą i wiem, że czwórka też była dobra, więc nie pokuszę się teraz tak na gorąco na umieszczenie na jakiejś topce, na jakimś konkretnym miejscu tej gry. Jednak wciąż gra mi się podobała, z tym, że nie wiem, nie potrafię do końca określić dlaczego, ale po trzecim epizodzie, czyli w momencie, gdy się dzisiaj zabraliśmy za czwarty, piąty epizod, czuję, nie chcę powiedzieć rozczarowanie, ale nie czuję satysfakcji do końca. Może po części z tego względu, że tak jak mówiłem, fabuła poszła się w tym kierunku, w którym się spodziewałem, czyli ja bardziej myślałem na początku, że to będzie po prostu jakiś niezadowolony baśniowiec, który chce sam wymierzyć sprawiedliwość, ale okazało się, że był to po prostu ktoś, kto chciał czerpać korzyści z niezadowolenia baśniowców. I mam wrażenie, że bardzo fajnie był prowadzony moment do trzeciego epizodu, kiedy my tak jakby próbowaliśmy dojść do momentu, kto za tym stoi, ale od momentu, kiedy już odkryliśmy, że to był The Crooked Man, mam wrażenie, że zbyt szybko i zbyt prosto do tego doszliśmy, bo do tego trzeciego epizodu mam wrażenie, że co byśmy nie wymyślili, to było źle. Nie potrafili, że ja przynajmniej nie byłem w stanie wpaść na ten pomysł, na to, co się zaraz wydarzy. Mam wrażenie, że w tym czwartym epizodzie i piątym działo się wszystko to, czego się spodziewaliśmy. Nie było zbytnio takich elementów zaskoczenia. No i tak jak mówię, mam mocny niedosyt po tym zakończeniu, ponieważ moim zdaniem, jeżeli ta historia miałaby się spiąć jakąś fajną klamrą, to nie powinniśmy powtarzać tych samych błędów, a uważam, że to, że Colin został z nami, a Ropuch nie, jest nie w porządku i to, że Ropuch został zesłany na tą farmę, jest moim zdaniem powtarzaniem starych błędów, ponieważ powinniśmy albo znaleźć sposób, by baśniowcy mogli być wśród doczesnych, nie musząc martwić się o to, że nie mają pieniędzy, funduszy, albo powinniśmy w jakikolwiek sposób sprawić, żeby nie musieli się obawiać tej farmy, albo sprawić coś, żeby ta farma nie była dla nich złym miejscem, bo z tego, co możemy usłyszeć od tych postaci, o tym, jak bardzo nie chcą tam iść i jak z niej uciekają, to ona raczej jest złym miejscem, to albo powinniśmy sprawić, że właśnie, żeby ci baśniowcy dostali od nas jakąś pomoc, albo żeby sprawić, by ta farma nie była dla nich takim złym miejscem, albo w ogóle sprawić znaleźć jakieś inne miejsce, żeby to nie była tylko i wyłącznie żeby to nie był tylko i wyłącznie wybór, albo masz pieniądze i będziesz żył sobie fajnie wśród baśniowców, albo nie i elo, idź się męcz na farmie.
że może powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby znaleźć jakiś pomiędzy, jakiś taki środek. I cały czas się zastanawiam, czy ma na to wpływ tylko i wyłącznie ten mój jeden dialog, że Toad został zesłany, czy i tak czy siak jakby został zesłany. No ale nie wiem, czuję mocny niedosyt po tym zakończeniu. Być może jest to dobry wstęp do dwójki, że nie wszystko działa tak jak należy, że staramy się wprowadzić pewne zmiany i pewne zmiany wprowadzamy, ale nie wszystko działa jeszcze idealnie i dwójka będzie właśnie może jakimś takim jakimiś takimi podwalinami pod historię właśnie nie tylko o tym, jak Bigby będzie sobie przypominał, podejrzewam, że o tym ma być ta gra, ale po tym, jak krok po kroku próbujemy faktycznie naprawiać to wszystko, że próbujemy sprawić, że wiemy, że wszystko to, jak to działało bardzo źle, ale że to wszystko już doszło do takiego momentu, że nie da się tego w sposób prosty naprawić, że po prostu będziemy próbowali w drugiej części gry to w jakikolwiek sposób naprawiać, budować solidne fundamenty pod to, żeby faktycznie wszystkim baśniowcom w tym świecie żyło się dobrze. Nie wiem, ciężko mi teraz na gorąco stwierdzić. Czuję niedosyt, gra mi się podobała, ale mocarnego kaca moralnego mam po tym zakończeniu. I podejrzewam, że będę musiał zobaczyć, jak inni to przeszli, jakie inni mieli zakończenia. Dać sobie kilka dni na ochłonięcie i dopiero wtedy jakkolwiek podsumować konkretniej. Plus również myślę, że może jak się teraz zainteresuję tym, o czym miała być druga część gry, to może też troszeczkę mi się to wszystko jakoś rozjaśni, bo na ten moment nie wiem do końca, co mam myśleć. Tak jak mówię, gra mi się podobała, ale czuję niedosyt i mam kaca moralnego. Także tak, jeszcze na koniec możecie zobaczyć, chyba gadałem przez jakieś ponad 15-20 minut, mam wrażenie, to zakończenie. No ale gra była fajna, gra była niejednowymiarowa, poruszała wiele ważnych tematów i myślę, że musiałem się do tego jakoś odnieść bardziej niż tylko 8/10, 9/10 czy coś w tym stylu. A takiej numerologicznej oceny na razie jeszcze dawać nie będę, na razie się jeszcze o to nie pokuszę, bo muszę zebrać myśli. I tak, jeżeli jeszcze ktoś z was byłby chętny, to właśnie cała ta gra była oparta na baśniach czy komiksach, nie jestem pewien, właśnie Fables. I szczerze mówiąc, ja bym sam się chętnie za to zabrał, bo wydaje się być to czymś bardzo ciekawym, więc być może się kiedyś za to zabiorę, ale to dopiero chyba myślę, jak zagram również The Wolf Among Us 2, bo skoro zacząłem już historię z tym uniwersum od gry, no to będę kontynuował przez gry, nie chcę sobie spoilerować. Więc dobra, jeszcze naciśnijmy kontynuuj, zobaczymy, czy mam jakąś scenę po napisach. Otóż nie, więc na tym byłoby koniec, więc jeszcze wejdźmy sobie w dodatki. Co my tu w ogóle mamy? Księga baśni. Tutaj macie pełną wersję tej księgi baśni. Jestem ciekawy, o co w tym chodzi, że nie poznaliśmy wszystkich postaci. Czy to po prostu zależy od tego, w które miejsce się mogliśmy spotkać różne postacie? Jestem ciekawy, o co w tym chodzi. Ale w każdym razie, jak wejdziecie sobie na każdą z postaci, to możecie sobie o każdym z nich coś przeczytać. Nie jestem pewien, czy... Na pewno nie będę robił tego, co w Live Strange i czytał wszystkiego. Więc też nie wiem, czy sens jest, żebym po prostu wam przeklikiwał się przez to wszystko. Myślę, że bardziej zrobię coś na tej zasadzie, że jeżeli znajdę gdzieś w internecie, podejrzewam, że pewnie jest to gdzieś spisane, to wam po prostu dam linka do tego, a jeżeli nie, to może zrobię po prostu ostatni osobny odcinek, gdzie po prostu sobie czytamy to wszystko i będziecie mogli to potraktować jak taki podcast czy coś w tym rodzaju. Bo jest tego tutaj sporo i podejrzewam, że pewnie niektóre z nich
z tych rzeczy są rzeczami jakimiś ciekawymi, które by mogły nam troszeczkę rozwinąć jeszcze tą historię, a niektóre nie. Więc w zależności od tego, czy znajdę w internecie jakąś wersję spisaną tego, czy nie, to zrobię taki dodatkowy odcinek, bądź też nie. Bo naprawdę, jak widzicie, jest tego strasznie dużo. Ja sobie na pewno to poczytam, bo wydaje mi się, że jest to coś, co może... Jest tutaj na pewno sporo ciekawych historii. No jest tutaj tego sporo, przecież ile czasu już to przez to przeklikuję się. No tak, jak widzicie, jest tego trochę, więc tak jak mówię, zobaczymy, co z tym zrobimy. Jeszcze zobaczmy jakieś osiągnięcia. Co my tu mamy na podstawie, podobnie. Czyli podejrzewam, że pewnie te osiągnięcia też zależą od tego po prostu, w które miejsca się kierowaliśmy, a tu pewnie jakieś jeszcze mogliśmy jakieś osiągnięcie w zakończeniu. Podejrzewam, że pewnie można było osiągnąć inny ending. Ja nie uzyskałem najlepszego endingu, a to jest pewnie za uzyskanie najlepszego endingu, czyli czytaj w momencie, jak nie zsyłasz Toda na farmę. Jeszcze widzę, że mam tutaj jakieś wybory gracza spisane. W sumie spoko, że można sobie to wszystko sprawdzić. Podsumować sobie to wszystko jeszcze raz. Tak, także no jestem ciekawy, co się wydarzy w drugiej części gry. Tak jak mówię, też nadal nie ufam muchałopowi. Więc cóż, myślę, że i tak czy jak już bardzo mocno to podsumowałem. A inne podsumowania przyjdą dopiero wtedy, kiedy zbiorę jakieś swoje myśli, zobaczę też, jak inni przechodzili ten moment. Dajcie znać, co o tym wszystkim wy myślicie. Czy też macie po tej grze kaca moralnego, czy też myślicie, że to zakończenie jest takie, które pokazuje, że w zasadzie nic się nie zmieniło i że być może to wszystko poszło na marne? Czy wy odczuwacie to w jakiś inny sposób? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy, czy tylko ja mam takie rozkminy i takiego kaca moralnego, czy jednak jest nas więcej. Także cóż, była to na pewno wielka przyjemność móc spotkać się przy tej grze. Normalnie miałem zawsze w zwyczaju mówić, za jaką grę zabierzemy się następnym razem, jednak jeszcze na razie tego nie będę robił, ponieważ nie wiem, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, za jaką grę się zabiorę i czy będzie to na tym kanale, czy nie, ponieważ mam wiele różnych planów. W każdym razie, tak czy inaczej, i tak się w jakiś sposób tego wszystkiego dowiecie, więc mi nie zostało nic innego, jak bardzo serdecznie podziękować wam za to, że byliście ze mną w trakcie trwania tej serii. Życzyć wam miłego dnia, wieczoru bądź nocy i pożegnać się i... Także nie zostało nic innego, jak powiedzieć to słynne: trzymajcie się cieplutko i na razie. Do zobaczenia w następnej serii. Pa, pa.